Yeah, look, all of my friends going crazy. I gotta brag on myself, I amaze me. I know I'm got something that can phase me. I'm too dope like I'm back in the 80s. Okay, call me and I'm gon' slide. Pull up with me for a hell of a ride. You need a couple wins, they ain't doing it right. Hit up my line, we gon' turn up the night. Cześć, witamy Was serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Kamila i Marcin, a dzisiaj mamy dla Was wyjątkowy odcinek. Zajmiemy się jednymi z mniej znanych, ale absolutnie fascynujących miejsc w Grecji, Amfipolis, a potem przeniesiemy się na oliwną farmę, gdzie pokażemy, jak wyciska się oliwki. Jesteśmy właśnie na kawce w lokalnej kawiarni. Jak widzicie, siedzimy sobie przy plaży. Jesteśmy tutaj osłonięci szkłem, więc nam nie wieje, aczkolwiek pogoda jest nadal bardzo piękna. Na kawce jesteśmy z właścicielką lokalnej restauracji. Powiedziała ona nam również, że warto jest przychodzić do tych samych miejsc, poznawać ludzi, zaprzyjaźniać się, bo jak będziecie tutaj mieszkać, to warto tutaj poznać ludzi, ponieważ zawsze mogą Ci pomóc, jak będziesz mieć problem. Zwiedzamy dzisiaj lokalne zabytki. Jesteśmy teraz przy lwie z Amfipolis. Jest to rzeźba, która powstała najprawdopodobniej w IV wieku przed naszą erą. Została odnowiona w 1916 roku. I przedstawia, jest to symbol siły i pamięć, która tutaj została Po przodkach. po przodkach. Proszę bardzo. Dziękujemy. Evaristo. Whatever you want to ask, we are having Znajdujemy się właśnie w małym lokalnym muzeum w Amfipolis. Jest to małe muzeum, aczkolwiek Amfipolis jest bardzo strategicznym miastem, może było kiedyś bardzo strategicznym miastem, ponieważ znajduje się nad rzeką. Jest tutaj również most, który umożliwiał transport. Wydobywano tutaj złoto i srebro. I również stąd Aleksander Wielki wychodził na wojnę z Turkami. zapraszamy Was do odwiedzenia takich ciekawych miejscowości jak ta i ciekawych zabytków. Możemy Wam troszkę opowiadać i poznać kulturę Grecji. Właśnie mieliśmy przygodę tutaj na miejscu, oglądaliśmy lokalne odkrycia archeologiczne. Dzięki osobom, które tutaj poznaliśmy, dzięki lokalnemu panu, który pracuje tutaj w lokalnym muzeum, mogliśmy tutaj przyjechać i zobaczyć archeologiczną
wioskę, która tutaj istniała w dosyć strategicznym miejscu, bo na wzgórzu, gdzie mogli oglądać morze i rzekę, byli też osłonięci przez góry. Stąd jest to miejsce bardzo perspektywiczne, nawiązując do nieruchomości, z tego względu, że za 2-3 do 3 lat będzie to miejsce bardzo ogłoszone globalnie. No i stąd na pewno ceny nieruchomości będą bardzo mocno tutaj rosły, bo na ten moment brakuje tutaj miejsc w turystyce. Ciężko znaleźć tutaj latem, w ciągu roku przez jakieś 6-7 miesięcy ciężko znaleźć tutaj jakieś wolne lokale pod wynajem wakacyjny, a wiemy, że jeżeli to będzie globalnie ogłoszone, to odkrycia archeologiczne, które tutaj się znajdują, no to na pewno powiększy się to o parę tysięcy ludzi rocznie, więc Chętnych do odwiedzenia tego miejsca. Więc na pewno tutaj to jest też miejsce, dlaczego można tu inwestować, bo tu na pewno będą ceny bardzo mocno wzrastały. Teraz przenosimy się na prawdziwą grecką farmę oliwną. Oliwa z oliwek to absolutna podstawa greckiej kuchni, a Grecja to kraj, który produkuje jedną z najlepszych oliw na świecie. Dziś pokażemy Wam, jak wygląda proces tłoczenia oliwy. Kiedy oliwki są już zebrane, czas na tłoczenie. W tym regionie tradycyjnie stosuje się tłoczenie na zimno, co pozwala zachować pełnię smaku i wartości odżywczych oliwy. To właśnie ta oliwa z pierwszego tłoczenia jest uznawana za najlepszą na świecie. Proces tłoczenia oliwy na zimno jest nie tylko ekologiczny, ale także bardzo smaczny. Kiedy oliwa jest gotowa, ma intensywny smak i piękny, zielonkawy kolor. Warto zaznaczyć, że oliwa z Grecji to produkt, który jest ceniony na całym świecie i naprawdę mało który kraj może się pochwalić taką jakością. A jeśli planujecie zakup nieruchomości w Grecji, to regiony, gdzie uprawiane są oliwki, to naprawdę świetny wybór. Oliwne gaje nie tylko tworzą niesamowity klimat, ale mogą być także dobrym źródłem dochodu, jeśli chcecie zainwestować w produkcję oliwy. Znajdujemy się na plaży Ofrinio Beach. Ta plaża w 2024 roku została odznaczona błękitną flagą. Błękitną flagę przyznaje organizacja europejska, która ma ściśle wytyczone kryteria, jakie plaże muszą spełnić. Są to 33 punkty. Niektóre z nich to takie jak mariny dla jachtów i łodzi na morzu, czystość wody, czystość plaż, gastronomia na wysokim poziomie, dostępność dla osób niepełnosprawnych, prysznice i ratownicy, którzy dbają o bezpieczeństwo na plaży. Takich plaż w Grecji jest 625, o mały krok Grecji wyprzedza tylko Hiszpania. Także możecie zobaczyć, że Grecja ma bardzo piękne plaże, więc serdecznie Was zapraszamy do Grecji. A teraz, kochani, porozmawiamy trochę o nieruchomościach i inwestycjach w Grecji. Marcin, czy możesz nam powiedzieć, dlaczego warto jest inwestować w Grecji, akurat tu w tym rejonie Ofrinio, Kariani, Stavros? Grecja po upadku greckiej gospodarki 15 lat temu zaczyna bardzo mocno się odbudowywać, szczególnie takie rejony zapomniane troszkę i oddalone od dużych metropolii jak Ateny, Saloniki. A czy możesz nam powiedzieć coś o podatkach w Grecji? Tak, podatki w Grecji są najbardziej atrakcyjne w całej Unii Europejskiej. Grecja jest atrakcyjna dla inwestorów i dla ludzi, którzy chcą tworzyć miejsca pracy. Naprawdę jest dużo możliwości, gdzie tutaj państwo greckie daje różne dodatki, dofinansowania i pomaga w tym, żeby tutaj inwestować i wspierać gospodarkę, która naprawdę dość mocno teraz ruszyła do przodu i niedługo podejrzewamy, że w turystyce i w nieruchomościach będzie jedna z najlepszych w Europie. A dlaczego akurat ten rejon Grecji? Ten rejon Grecji dlaczego? Dlatego, że on został troszeczkę pozostawiony, bo jest takim
oddalonym od dużych metropolii, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, a ma bardzo dobrą dostępność tutaj krajów sąsiadujących, czyli mamy tutaj zaraz Bułgarię, Turcję, Macedonię, Serbię, która naprawdę bardzo mocno wspiera turystykę. Tutaj dużo ludzi tutaj odwiedza ten rejon. A z tego, co zauważyłeś, przebywając tutaj, co pobudziło gospodarkę w tym akurat regionie? W tym regionie z ostatnich naszych obserwacji i pobytu tutaj w tym rejonie Ofrinio, Kariani, Stavros, to są inwestorzy, którzy wykupują ziemię po prostu pod inwestycje i zaczynają się potężne inwestycje od hoteli do deweloperskich projektów. Z takich ciekawostek też Grecja ma taką ciekawą opcję, że nie ma podatku od darowizn i spadków w Grecji. Także też jest to ciekawa opcja, jeżeli ktoś coś kupuje i daruje to dzieciom, czy nie ma od tego podatku. Czy mógłbyś jeszcze wspomnieć o opcji, którą oferuje deweloper, z którym współpracujemy? Deweloper, z którym współpracujemy, to jest bardzo korzystny aspekt współpracy z nami. To jest kredyt, który jest na 0% przez maksymalny okres kredytowania to jest 3 lata. Wpłacamy tylko 10% i po wybudowaniu, bo projekty kupujemy po prostu z planu. Wpłacamy 10%, deweloper zaczyna budowę, po upływie około 1,5 roku projekt jest zakończony i możemy zacząć używać nieruchomość, wynajmować ją, a mamy jeszcze kolejne 1,5 roku na spłatę tej nieruchomości. A drugą część naszych pytań o inwestycje w nieruchomości w Grecji zobaczycie już za 2 tygodnie. W międzyczasie, jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące zakupu nieruchomości, inwestycji, czy może o miejscowości Ofrynio, to koniecznie napiszcie je w komentarzach na YouTubie, Facebooku czy Instagramie. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować nasz kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z naszymi nowymi odcinkami i poradami. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć!